Dzisiaj Was wezmę, kochani, do Penny Markta, bo właśnie jestem obok, a muszę coś kupić, więc idziemy. Co tu mamy? Na przodzie mamy zawsze jarzyny w promocji. Truskawki po euro, ale truskawki takie maleństwa. Ile tu tego jest? 200 gram tylko. Poza tym truskawki o tej porze roku to wiecie, że to nic ciekawego jakby. Banany. Muzyka leci. Także bez gadania mojego niestety. Dzisiaj zakupowałam małe, bo byłam tylko w Panyku. Por, ogórki, wolę te mniejsze, one są dużo smaczniejsze. Mielone mięso. Niestety tylko jedna paczka kabanosów, bo więcej nie znalazłam. Także ubolewam, ale może się jeszcze uda mi kupić w innym Penny Markcie. Taka mielonka z rewy, ale i to też z rewy. Tu są takie ziemniaki już ugotowane, pokrojone w kostkę, w talarki i wystarczy na patelnię podsmażyć, też są bardzo smaczne. Także takie zakupy. 2,99, to też 2,99. Ogórki były po 50 centów jeden. Por chyba był po 69 centów. Te są chyba po euro 29, jakoś tak. Mięso było po 4,5 euro bodajże, jakoś tak. Moczymy te roślinki. Pokażę Wam, co się robi z roślinkami, które się przynosi z takiego sklepu właśnie jak Penny Markt, żeby one były dobrze namoczone. Czasem niektóre wymagają wręcz zamoczenia na 3-4 godziny w wodzie, bo są po prostu... O, coś mi tu spadło, kurczę. Bo po prostu są w takim złym stanie, że wymagają dłuższego zamoczenia. Te nie są. Mi się wydaje, że były w ogóle podlewane, bo były dość mokre, więc ktoś jednak o nie dbał. Słuchajcie, nie bójcie się zamoczyć całej doniczki. Popatrzcie. Ona będzie wypuszczać powietrze. Widzicie, jakie bąbelki robi? Dopóki puszcza bąbelki, dopóty się to trzyma w wodzie.
Ona już przestała i to jest dowód na to, że one były podlewane wczoraj albo dzisiaj. Także ktoś jednak o nie zadbał, żeby nie zdechły w sklepie. Tak, niech sobie tutaj w tej wodzie troszkę postoją, a później zabiorę się za przesadzanie. Zrobimy sobie tutaj miejsce i tutaj będziemy przesadzać, bo teoretycznie mam dużo miejsca na balkonie, ale nie mam jeszcze tej maty ogrodowej, takiej fajnej, którą się rozkłada. Mam ją zamówioną na temu, w ogóle na temu mam fajne rzeczy pozamawiane do takich właśnie ogrodniczych spraw, więc tym razem jeszcze to zrobimy w kuchni. Doniczki przeszykowane. Roślinki przeszykowane. Pomoczyły się fajnie w wodzie i teraz możemy je posadzić. Ja tu mam 2 kamelie, bo ta kamelia jest ta pierwsza, którą miałam już na tarasie i ona też musi być przeniesiona do większej doniczki i muszę jej zmienić ziemię, tak samo jak tej kameli. One wymagają ziemi lekko kwaśnej, nawet dokwaśnej, więc taką ziemię mamy i zaraz tutaj ją posadzimy, jedną i drugą właśnie w tej ziemi. Słuchajcie, ta ziemia, czekajcie, bo mi się nie chce obrócić. Ta ziemia jest do rododendronów i do hortensji i nadaje się też do azalii, do jeżyn i do kameli, więc spokojnie można to ją użyć. Nawet jak poczytacie, że tak powiem, opisy tej ziemi, to napisane jest, że właśnie można ją używać. Teraz tak, najpierw sobie weźmiemy tą. Co ty, Maja, tam tak kopiesz w tej miejsce, jak tam już jest pusto, powiedz. Chyba szybciej pójdzie ręką jak tą łopatką. Jakoś tak przyzwyczajona jestem właśnie do ręcznie to robić. Czy to nie jest za nisko? Starczy. Teraz sobie weźmiemy drugą. Ona jest trochę mniejsza. Ona jest wręcz dużo mniejsza. Może mi zostanie trochę jeszcze do jeżyny, bo mam jeżynę na terasie i
I ona też powinna mieć taką właśnie trochę kwaśną ziemię. Zobaczymy, czy mi zostanie ziemi. Opsa. Opsa, opsa. Mocno mokra ziemia. Dobrze. Nie ma jeczka? Teraz będziesz spać. Najedzona, to będzie spać. Zawsze koło pańci. Póki pańcia nie skończy robić, to Maja leży koło mnie. Dopiero jak pańcia zacznie szukać sobie miejsca do odpoczynku, to wtedy Maja idzie za mną. Kochana myszka. Jajeczko. Fajna ta ziemia, taka inna, taka pulchna. Dobra. O, to bardzo widać. Zobaczcie, że one... widać tą drugą? Chyba nie widać. O, teraz je lepiej widać. Zobaczcie, tak jak przy laurowiśni. Młode są jasne, a stare są ciemne. Tutaj są tylko stare, ale są już pączki młodych. Także niedługo będą. Dobra, zmieniam sobie ziemię, bo teraz potrzebuję zwykłą. Ciężka. Trochę sobie ją utniemy. Tak szczerze, to ja sobie zawsze roboty narobię. Zawsze jakiś pomysł mi przyjdzie do głowy i potem mam popołudnie pracujące. Kto tak ma? Powiedzcie, kto tak ma? Jak ja. Szukam sobie zawsze pracy dodatkowej. A Maja śpi. Maja śpiocha koło pańci. No ta ziemia jest zupełnie inna, zaraz zobaczycie. Teraz jej jeszcze za bardzo nie widać. Zobaczycie, ta ziemia jest zupełnie inna. Najpierw sobie posadzimy piwonie. O. Jak widać tutaj z boczku, widzicie? Kłącza. Widać kłącza. I ta piwonia jest rośliną wieloletnią, także jak posadzicie, to będzie rosnąć lata. I na zimę w sumie niewiele zostaje na wierzchu, bo wszystko uschnie, odpadnie, trochę jak funkia. Funkia też tak ma podobnie, że traci liście i zostaje goła ziemia. No to właśnie piwonie ma podobnie bardzo. Jeszcze trochę. Ziemi powinno mi starczyć, mam nadzieję. Jak nie starczy, to trudno, bo trzeba to dokupić. Dobra. Dobrze trzeba ubić, szczególnie to na środku. A tą ostatnią warstwę możecie tak delikatnie posypać. To już się nic nie stanie, bo ta roślina już jest taka, wiecie, fest. No i oczywiście każdą doniczkę trzeba dobrze podlać. Dobrze. Słuchajcie, one są już podlane porządnie, te moje kwiaty. Więc no tutaj bym uważała z tym porządnym podlaniem. Teraz będziemy sadzić. Mam jedną doniczkę za mało, widzicie? No nie jest trudno. Trudno, to w takim razie posadzimy sobie magnolię. Jutro jeszcze jedną doniczkę. Chociaż to mogłabym posadzić chyba w mniejszej. Muszę zobaczyć, czy mam taką pasującą jeszcze, czy dokupię jeszcze taką samą jedną. Zobaczymy. Tu mamy dobre światło w tym miejscu, nie? Nie wiem, czy Was nie będą nudzić takie długie filmy. Postaram się to troszeczkę poskracać, żeby to takie było nie nudne. Gdzie to mam? Tu mam tą magnolię. No ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, że być może, że ta magnolia, słuchajcie, ona jest jeszcze w takiej
w takiej fazie wegetacji, wiecie, i ona się jeszcze nie rozbujała, jak to się mówi. I ona dopiero pokazuje swoje listeczki małe. Tak jak na przykład funkia u mnie. Jeszcze 2 tygodnie temu nic tam nie było kompletnie. A teraz już są takie 1,5 cm wystają z nad ziemi. Więc tutaj też tak może być, że ta magnolia, ona po prostu potrzebuje jeszcze chwilę czasu. Ona jeszcze nie jest na tym etapie, żeby tak bardzo się rozbujać i potrzebuje czasu. Także damy jej czas, nie? Damy jej czas. A ona się nam za to odwdzięczy i będzie pięknie rosnąć. Tutaj te listki nie będę zakrywać, niech one sobie już na wierzchu będą. Tu mamy tawułkę. Tawułkę już jedną mam, to pamiętacie, już Wam mówiłam, że tawułkę jedną mam. Tylko ta będzie chyba ładniejsza kolorystycznie. Zobaczymy, co ona nam tu pokaże. No te zakupy po 2 euro to były fajne. Lubię takie zakupy. I Wam powiem, że jestem zdziwiona, bo na ogół te rośliny często w takich supermarketach są takie, wiecie, zabidzone. Ze względu na to, że nie są do końca tak często podlewane jak trzeba. Ale te w ogóle wszystkie były pięknie podlane. Były w zasadzie wszystkie mokre. Więc może trafiłam na pierwszy dzień też tych roślin. Dlatego jeszcze zdążyły, że tak powiem, nie zdążyły się zbiedzieć. Ale jestem bardzo ciekawa, jak sobie poradzi, że tak powiem, magnolia. Czyli jak sobie poradzi magnolia, bo magnolia wygląda jakby najbardziej biednie. Ale to może nas zaskoczyć jeszcze. Zobaczcie, sam badyl jakby. Ale może nas naprawdę zaskoczyć. Jest bardzo ładne, to napisałam, bo to ta plakietka tutaj nie jest jakby z tej magnolii, żebym nie zapomniała, że ona była biało-różowa. No. Tak, teraz sobie te moje roślinki podlejemy, chociaż troszkę. Zawsze jest wskazane, żeby rośliny podlać po posadzeniu, także robimy to. No, a właśnie tak wygląda funkia. Tutaj ją też już trochę widać, widzicie, taka fioletowa. Daje sobie radę. Tutaj też ją widać, ale mniej. A tu mam jeżynę, taką malutką jeszcze i ją też muszę właśnie przesadzić do ziemi właśnie tej azaliowej, czyli takiej kwaśnej trochę, bo potrzebuje. Ona taką potrzebuje ziemię. I patrzcie, co tu się dzieje w hortensji. Ona będzie mi zaraz kwitnąć, aż niemożliwe.
kochani, ja się tutaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was na śmierć tymi moimi kwiatkami. Uwielbiam prace ogrodowe. Zaczynają się one właśnie teraz, tak najbardziej intensywnie, więc wiecie co robicie. Co prawda mam na razie mało tej roboty, bo to jednak jest tylko taras i tam nie ma tak dużo roboty jak na prawdziwym ogrodzie, ale tak czy siak mnie to cieszy. Będę sobie jakby pielęgnować te moje małe roślinki, które kiedyś jak będą trochę większe, wylądują u nas w ogrodzie, w tym dużym ogrodzie. Tak, to będzie cieszyć na pewno. Jeszcze nie wiemy gdzie wyląduje na przykład magnolia, bo magnolia to jest bardzo duże drzewo. Myślę, że też w takim miejscu, żeby gdzieś pewnie raczej na końcu ogrodu, ale żeby ją było widać, słuchajcie, z okna. To będzie po prostu cieszyć oko, jak ona zakwitnie i będzie miała piękne, duże kwiaty. A to, że spadają potem te kwiaty na podłogę, na ziemię, to nie ma znaczenia, bo ona jakby tym, jak kwitnie, płaci za to, że to spadło na ziemię i trzeba to pozbierać. Tak mi się wydaje. Warto to jakby wziąć na klatę, że potem te kwiaty trzeba zbierać. Słuchajcie, ja Wam to dzisiaj dziękuję i widzimy się w następnym filmie. Pa! Poszła do słoneczka. O, i będzie się grzać. Myszka mała. I tak leży w tym słońcu. Nawet jak jest upał w lecie, to potrafi tak w pełnym słońcu leżeć. Widocznie psy tak potrzebują. Nagrzać się i nabrać witaminy D. A zobaczycie, jak tu się pięknie zrobi. Tu. Jak to wszystko ruszy, już te hortensje ruszyły, ale jeszcze będą większe. A jak funkcje ruszą, one tak powoli się, że tak powiem, biorą do życia, ale jak już się ruszą, to będą przepiękne.